Stay under that cover. Stay underneath. You might be Witajcie kochani w kolejnym moim vlogu. To już numer 9. Dzisiaj będziemy zwiedzać Hastings. Piękna nadmorska miejscowość i mamy kilka punktów. Mam nadzieję, że zdążymy, ponieważ dzień nie jest długi, robi się szybko ciemno. Jednakże zaczynamy od Muzeum Zbrodni. A, 9:28, no to tak długo to ja nie chcę być. use no words to truly 18:28, to chyba starczy, nie? to truly change. Witamy w Muzeum Prawdziwej Przestępczości. Jest to szokująca atrakcja dla wszystkich, którzy uwielbiają świat przestępczości i kryminalistyki. Jest to miejsce, gdzie, kochani, zebrana jest największa liczba kolekcji i największa kolekcja przestępczości. Znaczy nie, ale to albo oni głowy mieli mniejsze, albo to tylko jest taka improwizacja, bo większość wszystkich, jak to się mówi, jak to się mówi fachowo, większość wszystkich tych w kolekcji eksponatów, dziękuję. Większość eksponatów jest oryginalna, ale myślę, że ten nie jest oryginalny, bo albo ja mam naprawdę dużą głowę, albo oni mieli mniejsze, albo bo tu wiem, że się kładło jeszcze poduszki do przewodzenia wody, żeby było po prostu no chyba mniej cierpienia w tym wszystkim, ale tak naprawdę to nie jest to wygodne, no, na kilka minut, ale nie jest. Przepraszam. Nie ma ograniczenia wiekowego i muzeum też jest przystosowane do wózków inwalidzkich, ale słuchajcie, ten widok nie napawa optymizmem, więc tutaj to są oryginalne pojemniki, których używał nasz, weź mi to jeszcze raz to, żeby John Hake, tak? On się nazywał Hake, tylko tyle, że ja po prostu chcę to właściwie wypowiedzieć. I to wszystko jest oryginalne, więc tak naprawdę to eksponaty są tu w większości te, które odnaleziono, gdzie kryminaliści i dobrzy policjanci odkryli i wyłowili, odnaleźli, to wszystko tutaj teraz jest. or early spring breeze. You will always be my devil, my trouble. Stay under that cover. Słuchajcie kochani, miasteczko malownicze, pogoda piękna, mam od razu maseczkę, czuję piękną rosę na twarzy. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, a kto to będzie, to się za chwilę okaże. Już czekamy, w każdej chwili powinna do nas dołączyć. Muszę opowiedzieć. Takie jest życie taksówkarza. Słuchajcie, nigdy nie mam czasu, żeby spokojnie zjeść, chociaż wszyscy mi mówią, że powinnam. Nie da się, przynajmniej na razie, ale za to zdrowo. Wysoka zawartość protein. Świetna sprawa, mi to pasuje. Dlatego trzeba wiedzieć i trzeba lubić to, co się robi. Dlatego też jem jak jem. Tak,
takie jest życie vlogera i taksówkarza. Przyjeżdżasz, a tu zamknięte, a miało być tak pięknie. Jest pięknie, ale może pewnie tylko latem. Słuchajcie, pada. Jest po prostu pięknie, no. I jak to nie kochać vlogowania, no? Po prostu, ale pokaż, zobacz jakie piękne spienione morze. Słuchajcie kochani, pogody nie mamy za pięknej, ale za to mamy bardzo dużo ciekawych informacji. Hastings słynie ogólnie z fantastycznych takich, nie tyle eventów, co wydarzeń. I jednym takim wydarzeniem, jednym z wielu wydarzeń jest jak gdyby taki dzień jak u nas w Polsce, pierwszy dzień wiosny. Tutaj jest taki jak gdyby pan, który się nazywa Jake in the Green. Mam nadzieję, że nie przejęzyczyłam. I ten pan, słuchajcie, wywodzi się z tego, że cały tydzień ludzie chodzą pomalowani na zielono i mają zielone nosy, koniecznie zielone akcenty. Wszyscy mieszkańcy miasteczka są zieloni. Zieloni. Ci, którzy są w temacie i wiedzą, o co chodzi, to tego pana już spotkali niejednokrotnie w podróży po grzybach. Touch a ball in the space, carousel in my veins. Oh, we won't. Poznajcie Żanetę. To jest taka moja naprawdę, no bo to jak taka jest. To jest taka moja kochana przyjaciółka, która zaprosiła nas do Hastings. I to w zasadzie nie pierwszy raz jestem w Hastings, tylko tak naprawdę pierwszy jak pada. Pięknie powiedziane, pierwszy jak pada. No i dlatego następnym razem już, za każdym razem była piękna pogoda, no powiedz. No była. No i za każdym razem plaża, nie plaża, piękne miejsca, ogólnie. Ciężko sobie wyobrazić na chwilę obecną, ale wierzcie mi, może być fajnie. Jest fajnie. Dlatego też Żaneta przeprowadziła się. Słuchajcie kochani, więc tak, Żanetka poleciła nam kilka fajnych miejsc. W tej chwili gdzie idziemy, Żaneta? Idziemy na punkt widokowy i potem będziemy patrzeć na największy port lądowy. Ja nie wiem dokładnie, ale tak wam zaraz wszystko opowiem. Super, to idziemy sprawdzać. No, to idziemy. No to super, chodź, idziemy. Kochani, stoję przed najlepszym pubem w Anglii, który został tak okrzyknięty przez Observer Magazine, a pub nazywa się The Crown. No widzę The Crown teraz, teraz widzę, to szukałam. Czasami człowiek szuka czegoś takiego. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. All we want is to have brother, is to have sister in the other. All we want is to have brother, is to have sister in the other. Słuchajcie, pięknie wieje, pewnie słychać. Widok się sam broni, wiele mówić nie muszę, ponieważ jesteśmy tak naprawdę na najwyższym punkcie nad poziomem morza w Hastings. Drugi jest po przeciwnej stronie. Przepiękne miejsce. Wszystko widać. Nawet moich znajomych okna. Piękne miejsce, sami zobaczcie. No to trzeba przyjechać po prostu. Słuchajcie, poznajcie takiego. Taki jest mężczyzną mojej kochanej Żanetki. Żanetka, chodź tutaj do nas. Chodź tutaj do nas. Ja tylko wamacham. Słuchajcie, Dagi mieszka tu całe życie i właśnie Dagi, can you tell me something of this all houses here, what is going on here? So these are fishing huts, and this is where the fishermen dry their nets. And they're very small on the ground, and that's what they paid for. So they decided rather than pay for that, they would go up. So they hang their nets from the top and down, and they only pay a very small amount. And this is right in the middle of the old town now, and the fishing fleet is just over there. Wow, it's really amazing place. It's really famous place here. Can you tell me what is? Call me the name. Here is the biggest. This is the largest European beach launch fishing fleet. Thank you so much. It's not easy to tell this, yeah.
bardzo fajnie. Idziemy teraz do środka zobaczyć wszystko od tej części takiej wewnętrznej. Dagi, thank you so much! Wszędzie, nie? Bo niby w Polsce były wąskotorówki, ale no ta to już jest po prostu patrz, na jedną moją fitę. Ale niesamowite, nie? I co, ona tam stacjonuje, tak? Tak, i tutaj patrz, tutaj zobacz. Uwaga, pociąg. Proszę się zatrzymać, uwaga, pociąg. No tak, bo Nie to ma jest co pociąg. to. No. No dawaj. Zobaczcie, jakie edukacyjne są te wycieczki. Ja teraz po każdej wycieczce, jeśli jadę i nie wiem, to się w trakcie dowiem, więc tak naprawdę zobaczcie, zawsze są plusy. Tylko i wyłącznie. Wszystkie te łodzie, one tylko wyruszają w morze, jak jest przypływ. I on kiedyś postanowił sobie zrobić taką wycieczkę z rybakami. Dobra, płyniemy, fajnie, idziemy połowić. Wypłynął tam, 2-3 godziny minęły, no fajnie, wracamy. Zaczęło piździeć, leje. On mówi, ale nie, no to przypływ dopiero za 14 godzin. Naprawdę? Tak, jak oni wypływają, no to stają na morzu przez 12-14, bo oni tylko i wyłącznie mogą na przypływ. Powiedział pierwszy i ostatni. Wracają z przypływem. Tak, pierwszy i ostatni raz pojechał na wycieczkę w Hastings z rybakami. No. Ja dla ciebie w każdym wspomnienia są wspomnienia swe. Ale poczekajcie do lata, tak? Będziemy z tymi takimi bojami biegały. Sieć ta gęsta węzłów Takie inne, one są jak gdyby mają zupełnie inną budowę, więc zobaczcie, to są sieci na kraby. Ja osobiście pierwszy raz takie sieci widzę i to jest cała masa. Tu są z kolei z drugiej strony inne sieci, zobaczcie. To są takie sieci już bardziej takie typowe na ryby, a tamte są na kraby, więc wszystko trzeba wiedzieć, co do czego służy. Ale zobaczcie, jakie przefajne są tutaj te łodzie, no. I to są typowe nie tylko łodzie, bo również mamy spychacze, jeśli tu się plaża zdeformuje, wszystko jest układane, wszystko jest przygotowane dla tych naszych rybaków, więc z Hastings również słynie z takiego port rybacki, skoro jeden z największych portów rybackich lądowych, no to więc wszystko jest przygotowane pod nich. Spodziewała, ale że toalety będę nagrywała, to nie. No ale cóż, no tak to jest. Jeśli to są najlepsze toalety w UK, no to trzeba je po prostu ograć. Adrian, nie wiem, może wejdziesz do męskiej i tam pokażesz trofea. W każdym razie kawałeczki tu widać. To są najlepsze, najczystsze toalety w całym UK. Cóż więcej dodać? Słuchajcie, no teraz to już dopiero numer. Najlepszy bar i najlepsze toalety, więc słuchajcie, no gdzieś trzeba sikać po tym dobrym piwie w najlepszym barze. Zapraszam. Słuchajcie, to nie tylko kultura picia, ale również kultura sikania obowiązuje. Ona nie zoomuje. Jak na fazie. Kto się pisze ze mną na wycieczkę do baru, daje znać w komentarzu. Kochani, spieszcie się, bo na pewno liczba miejsc ograniczona. Mały bar, mało miejsca. Piszcie. Ale dużo towaru. Uwielbiam podsumowania dnia. Z domu wyszłam o godzinie 7 rano. Jest godzina 21:05. W tej chwili, przed chwilą zdążyliśmy wejść do domu. Dzień niesamowity.
cały dzień w deszczu, ale jakże warto było, aby nakręcić kolejny odcinek. Nie mogliśmy pokazać Wam wszystkiego, ponieważ mgła, deszcz, warunki atmosferyczne były beznadziejne. Zabrać na imprezę Was nie mogliśmy, bo droga powrotna, więc tak naprawdę to, co mogliśmy, pokazaliśmy. Mam nadzieję, że będzie się podobał dzisiejszy odcinek. Łapki w górę i jeśli chcecie nas zobaczyć w swojej miejscowości, dajcie znać, a my zobaczymy, co da się zrobić. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tyle się działo, że zapomnieliśmy nagrać taką informację na temat muzeum, podsumowującą naszą wizytę. 8,50 od osoby, dla nas zdecydowanie nie. Fajne egzemplarze, zbyt mała powierzchnia, no jakoś tam, nie, kurwa. Podsumowując, muzeum to jest jedna z atrakcji, którą warto zostawić na sam koniec.